Czy rzeczywiście jest tak, że po wczorajszym wyroku Federalnego Niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego Jarosław Kaczyński i Julia Przyłębska mogą od dzisiaj zignorować dowolne orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej? Proste pytanie, prosta odpowiedź. Nie, nie mogą. To orzeczenie niemieckiego Sądu Konstytucyjnego jest bardzo kontrowersyjne, przełomowe. Ja z większością też się nie zgadzam. Natomiast nawet jeśli byśmy zaakceptowali logikę zaprezentowaną przez sędziów z Karlsruhe, to ich argument nijak się nie ma do działań Prawa i Sprawiedliwości i pseudo-Trybunału Konstytucyjnego, który mamy dziś w Polsce. Dlaczego? No bo Trybunał w Karlsruhe mówi tak. W wyjątkowych sytuacjach mamy do dyspozycji taką konstytucyjną broń atomową. Jeżeli zagrożone są konstytucyjnie chronione prawa i wolności niemieckich obywateli, poprzez wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który w naszym przekonaniu został wydany przy przekroczeniu uprawnień tego Trybunału, to możemy z tym wyrokiem się nie zgodzić. Natomiast nawet jeśli się nie zgodzimy, to jesteśmy współodpowiedzialni za napięcie, które ten nasz brak zgody wywoła w europejskim systemie prawnym. I sędziowie w Karlsruhe zwracają uwagę, że takie napięcia są częścią tradycji Unii Europejskiej, ale że muszą być rozwiązywane w sposób zapewniający współpracę, wzajemny szacunek, a przede wszystkim zgodnie z duchem integracji europejskiej. Więc jeżeli nawet zgodzilibyśmy się z tą tezą wyroku niemieckiego i stwierdzili, że niezawisłe, niezależne od władzy sądy konstytucyjne państw członkowskich mają taką konstytucyjną broń atomową, no to argument Jarosława Kaczyńskiego i Julii Przyłębskiej, że my też możemy odrzucać sobie wyroki, które zatrzymują konsolidację, przejmowanie niezależnych instytucji, no to trochę przypomina argument Kim Jong-una, który stwierdza, że skoro Stany Zjednoczone, Francja czy Wielka Brytania mają broń atomową, to ja też chcę mieć. Więc cele tego sporu z Sądem Europejskim, z Trybunałem Europejskim, metody, wartości i niezależność instytucji, która w ten spór wchodzi, wszystkie są kompletnie różne w przypadku niemieckim i w przypadku polskim. Tak, oczywiście, wiele osób, kontynuując analogię do broni atomowej, uzna, że żadne państwo nie powinno mieć broni atomowej. I być może wyrok Trybunału Niemieckiego jest błędny, ponieważ żadne państwo nie powinno kwestionować wyroków Trybunału Europejskiego. No oczywiście konkluzja z tego wszystkiego jest dosyć smutna. To znaczy Unia Europejska to jest cały czas, jak to mówią Anglicy, work in progress. To jest cały czas konstrukcja, która się wykształca w dyskusji, ale miejsce przy stole w tej dyskusji mają dojrzałe demokracje, w których instytucje są niezależne i w których cele działania tych instytucji, to znaczy obrona demokracji i rządów prawa, nie podlega wątpliwości. I to, co się dzieje w Polsce przez ostatnie 5 lat, to jest niestety proces, w którym zamiast być przy stole tej poważnej dyskusji o relacjach prawa europejskiego i prawa narodowego, organów państw członkowskich i organów Unii Europejskiej, w ramach wspólnych wartości i standardów demokratycznych, nasza władza pcha nas na wschód, pcha nas w stronę modelu fundamentalnie sprzecznego z wartościami demokratycznymi. I jak
cienką i naprawdę mało przekonywującą fasadę traktuje instytucje znane nam z dojrzałych demokracji, a dzisiaj również wyroki i orzeczenia, argumenty podnoszone przez te niezależne instytucje. Nie dajmy się na to nabrać.